Kiedy ludzie słyszą o matce i synu, wyobrażają sobie obraz pełen ciepła i blasku. Dzieci przychodzą do matek po radę, wsparcie, pocieszenie. Matki podają pomocną dłoń, gdy ich pociechy zmagają się z trudnościami. Przynajmniej tak powinno być. Ale co, jeśli jedyne, co interesuje twojego syna, to to, co możesz dla niego zrobić? Co, jeśli jego miłość ma swoją cenę? Nazywam się Maria Piotrowska, mam 68 lat i mieszkam na przedmieściach Warszawy, w Piasecznie. Przez prawie 40 lat pracowałam jako doradca podatkowy w małej firmie. Liczby zawsze były mi bliższe niż ludzie. One nie kłamią, nie zdradzają i nie porzucają cię na starość. Eryk, mój mąż, zmarł 3 lata temu na zawał serca. Nagły i bezlitosny jak uderzenie pioruna. Byliśmy razem przez 42 lata. Nie zawsze było łatwo, ale trzymaliśmy się razem na dobre i na złe. Jego ostatnie słowa były prośbą, bym nie została sama. Po pogrzebie nasz syn, Eryk, zasugerował, żebym się do niego przeprowadziła. Powiedział, że w ich dużym domu na przedmieściach jest dla mnie miejsce. Twierdził, że dzieci potrzebują babci, a jego żona, Iga, przydałaby się pomoc. W tamtym czasie wydawało mi się to słuszną decyzją. Sprzedałam dom, który posiadaliśmy z Erykiem, pieniądze wpłaciłam na fundusz emerytalny i zamieszkałam z synem. Myślałam, że rozpocznę nowy rozdział w moim życiu, że będę potrzebna. Pierwsze kilka miesięcy minęło stosunkowo dobrze. Przyzwyczaiłam się do ich rodzinnej rutyny i znalazłam swoje miejsce. Eryk pracował jako inspektor kontroli jakości w przemyśle spożywczym i często zostawał w pracy do późna. Iga, koordynatorka badań klinicznych, również była zajęta pracą. Ich dzieci, moi wnukowie, Hubert, lat 10 i Weronika, lat 7, były często pozostawione same sobie. Stałam się dla nich opoką. Wstawałam o 6 rano, robiłam śniadanie, przygotowywałam dzieci do szkoły i odprowadzałam je na przystanek autobusowy. Potem zajmowałam się domem, praniem, prasowaniem, sprzątaniem, gotowaniem. Dzieci wracały do domu około 15. Pomagałam im w lekcjach, dawałam przekąski i zabawiałam je. We wtorki i czwartki zabierałam Huberta na trening piłkarski, a w środy i piątki Weronikę na zajęcia taneczne. W wolnym czasie próbowałam zbudować relacje z moją synową. Iga zawsze trzymała dystans. Była ode mnie 30 lat młodsza, szczupła, wysportowana, z perfekcyjnym manikurem i wiecznie niezadowolonym wyrazem twarzy. Marszczyła nos na moje kulinarne eksperymenty, twierdząc, że pilnują cholesterolu i cukru. Odpowiadała zdawkowo na moje próby rozmowy o wychowaniu dzieci. Eryk i ja sami sobie z tym poradzimy. Dziękuję. Pierwsze pęknięcia pojawiły się, gdy próbowałam pomóc w rodzinnym budżecie. W końcu 40 lat doświadczenia w finansach to sporo. Zauważyłam, że wydają za dużo na niepotrzebne rzeczy, a ich karty kredytowe były stale wykorzystane do limitu. Eryku, kochanie, spojrzałam na twoje rachunki. Myślę, że mogłabym pomóc ci ułożyć bardziej rozsądny budżet. Zasugerowałam przy kolacji. Odłożył widelek i spojrzał na mnie, jakbym zaproponowała coś nieprzyzwoitego. Mamo, u nas wszystko w porządku, nie wtrącaj się w nasze sprawy. Chciałam tylko pomóc. Iga mówiła, że planujecie remont i pomyślałam. Iga i ja powinniśmy o tym myśleć. To nasz dom i nasze pieniądze, warknął. Iga posłała mi triumfalne spojrzenie. Od tego dnia trzymałam się z daleka od ich finansów, chociaż często widywałam w ich poczcie zawiadomienia o zaległych płatnościach. Miesiące mijały, a moja pozycja w domu stawała się coraz bardziej niepewna. Czułam się, jakbym zamieniała się w ducha, użytecznej, ale niewidzialnej. Eryk wracał późno do domu, ledwo się witał i zakopywał się w telefonie lub telewizorze. Iga unikała mnie, jakbym miała zaraźliwą chorobą. Tylko dzieci cieszyły się z mojego widoku. Pewnego dnia usłyszałam, jak Iga rozmawia przez telefon ze swoją matką. Ona wtyka nos we wszystko, gotuje swoje staromodne jedzenie. Dzieci zaczynają mówić jak ona. Wczoraj Weronika powiedziała: kochanie, czy możesz sobie wyobrazić w 2025 roku? Rozumiem, że to matka Eryka, ale czasami po prostu nie mogę. Cicho zamknęłam drzwi i poszłam do swojego pokoju, małego pomieszczenia na końcu korytarza, dawnego pokoju gościnnego, który mi przydzielono.
Tam trzymałam resztki mojego dawnego życia, kilka fotografii, książki, które Eryk dał mi na urodziny, szkatułkę z biżuterią, której już nie nosiłam. Do wiosny relacje stały się jeszcze chłodniejsze. Teraz Iga otwarcie krytykowała wszystko, co robiłam. Moje gotowanie, zbyt tłuste, mój sposób ubierania się, jak z zeszłego wieku. Nawet sposób, w jaki rozmawiałam z wnukami. Nie musisz im opowiadać tych przestarzałych historii. Ale prawdziwy cios przyszedł z nieoczekiwanego źródła. Pewnego wieczoru, sprzątając pokój Huberta, znalazłam szkolny esej. Moja rodzina. Tak brzmiał tytuł. Nie mogłam się powstrzymać i przeczytałam go. Moja babcia mieszka z nami, bo jest stara i nie ma pieniędzy. Tata mówi, że musimy się nią opiekować, chociaż to trudne. Mama mówi, że babcia jest czasem uciążliwa, ale lubię, kiedy pomaga mi z matematyką. Dużo wie o liczbach. Łzy napłynęły mi do oczu. Więc tak o mnie mówią dzieciom, że jestem ciężarem, bezradną staruszką bez grosza przy duszy? A przecież oddałam im prawie całą moją emeryturę, traktując to jako wkład w rodzinny budżet. Kupowałam artykuły spożywcze, opłacałam dodatkowe lekcje dla dzieci, a nawet korepetytora z matematyki dla Huberta z moich oszczędności. Tego wieczoru próbowałam porozmawiać z Erykiem. Wiesz, synu, czuję się trochę niepotrzebna w twoim domu. Spojrzał z nad telefonu z irytacją. O czym ty mówisz, mamo? Dajemy ci dach nad głową, jedzenie, wszystko, czego potrzebujesz. Nie o to chodzi. Jestem wdzięczna za wszystko, ale to podejście. Iga prawie nigdy ze mną nie rozmawia. Ty zawsze jesteś zajęty. Czuję się bardziej jak służąca niż członek rodziny. Nie bądź taka dramatyczna, westchnął. Każdy ma swoje problemy. Pracujemy, jesteśmy zmęczeni. Nie zawsze mamy energię, żeby cię też zabawić. Zabawić mnie? Mój głos zadrżał. Nie proszę cię, żebyś mnie zabawił. Proszę o podstawowy szacunek. Nie róbmy tego, dobrze? Miałem ciężki dzień, problemy w pracy. Iga jest zestresowana. Po prostu rób to, co robiłaś. Wszystko jest w porządku. Ale nic nie było w porządku. Każdego dnia czułam się coraz bardziej samotna. Zaczęłam częściej niż zwykle dzwonić do Oliwii, mojej córki. Mieszkała w Poznaniu i pracowała jako dyspozytorka pogotowia. Miała swoje życie, swoje problemy, ale zawsze znajdowała czas, żeby mnie wysłuchać. Mamo, dlaczego nie przeprowadzisz się do mnie? Zasugerowała. Nie, kochanie, dopiero co zaczęłaś swoje życie. Poza tym Hubert i Weronika mnie potrzebują. To była tylko częściowa prawda. Bałam się zmian, bałam się zaczynać od nowa i przyznaję, miałam nadzieję, że pewnego dnia Eryk zobaczy, jak wiele robię dla jego rodziny i to doceni. Ale zamiast wdzięczności otrzymywałam więcej krytyki. Iga narzekała, że zbytnio ospieszczam dzieci. Eryk narzekał, że nie kupuję właściwych produktów spożywczych. Nawet mój nawyk wczesnego wstawania był źródłem niezadowolenia. Podobno robiłam za dużo hałasu i zakłócałam im sen. Mimo to starałam się zachować godność. Eryk zawsze mówił: Mario, cokolwiek się stanie, trzymaj się prosto. I tak robiłam, nawet gdy czułam, że zaraz pęknę z urazy. Dziwne, ale moi wnukowie byli jedynymi, którzy naprawdę doceniali moją obecność. Hubert uwielbiał, kiedy pomagałam mu z matematyką, Weronika uwielbiała słuchać historii o tym, jak poznaliśmy się z Erykiem, jak się pobraliśmy, jak wychowaliśmy ich ojca. To były chwile światła w narastającej ciemności. W listopadzie tego roku, 2 tygodnie przed świętem Dziękczynienia, wydarzyło się coś, co wywróciło wszystko do góry nogami. Był to zwykły czwartek, niezauważalny dzień. Robiłam obiad, zapiekanka z kurczaka, ulubiona Huberta. Iga wróciła z pracy wcześniej, wyraźnie w złym humorze. Rzuciła torbę na stół i poszła do lodówki po butelkę wina. Zły dzień? Zapytałam ostrożnie. To mało powiedziane, mruknęła, nalewając sobie kieliszek. Co robisz? Zapiekanka z kurczaka. Hubert wczoraj o nią prosił. Skrzywiła się. Znowu? Myślałam, że zgodziłyśmy się jeść zdrowiej. Ale dzieci to lubią. Dzieci lubią słodycze, ale to nie znaczy, że musisz im je dawać, warknęła. Poważnie, Mario, czasami myślę, że robisz to celowo. Kontynuowałam gotowanie w milczeniu. Nauczyłam się nie wplątywać w te kłótnie, to bezcelowe, ale ręce trzęsły mi się niekontrolowanie. Kiedy wyjmowałam talerze z szafki, nie zauważyłam, że jeden z nich wyślizgnął się. Dźwięk rozbitej porcelany rozniósł się po kuchni.
O Boże, Mario! Wykrzyknęła Iga. To było z mojego kompletu. Moja matka dała nam ten komplet na ślub. Przepraszam, nie chciałam, kupię nowy, powiedziałam, klękając, żeby zebrać kawałki. Kupisz jeden z twojej żałosnej emerytury? Prawie krzyczała. Tego kompletu już nie produkują. W tym momencie wrócił Eryk. Wszedł do kuchni i rozejrzał się po scenie. Rozbity talerz, jego zrozpaczona żona i ja klęcząca wśród odłamkami. Co się tu dzieje? Iga rzuciła się do niego. Twoja matka rozbiła talerz z kompletu mojej natki, tego ślubnego. Eryk spojrzał na mnie, a ja zobaczyłam w jego oczach nie mojego syna, ale obcego człowieka, wściekłego mężczyznę. Mamo, musisz być ostrożniejsza, powiedział chłodno. Ten komplet wiele znaczy dla Igi. Nie zrobiłam tego celowo, synu. Zaczęłam, ale on mi przerwał. Wiem, nigdy nic nie robisz celowo, westchnął. Po prostu bądź ostrożniejsza, dobrze? A tak przy okazji rozmawialiśmy o zdrowym odżywianiu. Co to znowu za zapiekanka? Obiad upłynął w napiętej ciszy. Hubert z apetytem jadł zapiekankę, ale Iga tylko grzebała widelcem w talerzu, demonstracyjnie wzdychając. Eryk zjadł szybko i poszedł do swojego gabinetu, twierdząc, że ma pilną pracę. Sprzątnęłam ze stołu, zmyłam naczynia i poszłam do swojego pokoju, czując coraz cięższy ciężar na ramionach z każdym krokiem. Nie mogłam spać tej nocy. Leżałam w ciemności, słuchając tykania starego zegara i myśląc o tym, jak wszystko się zmieniło. Eryk był kiedyś małym chłopcem, który przybiegał do mnie ze swoimi radościami i smutkami. Pamiętam, jak bandażowałam mu stłuczone kolana, czytałam mu książki przed snem, uczyłam go jeździć na rowerze. A teraz patrzy na mnie, jakbym była irytującą przeszkodą w jego idealnym życiu. Rano, przygotowując dzieci do szkoły, odkryłam, że mundur Huberta nie został wyprany. Iga obiecała to zrobić, ale zapomniała. Szybko wyprałam go i wysuszyłam suszarką, ale mimo to spóźniliśmy się na autobus. Musiałam zadzwonić po taksówkę, wydając pieniądze z mojej już skromnej emerytury. Kiedy Iga dowiedziała się o taksówce, przewróciła oczami i mrukniała coś o bezsensownych wydatkach. Chciałam wyjaśnić, że nie miałam wyboru, ale milczałam. Obiecałam sobie, że następnym razem sprawdzę mundur z wyprzedzeniem i nie będę polegać na obietnicach synowej. Dzień wlecze się jak zwykle. Sprzątanie, pranie, przygotowywanie obiadu na powrót dzieci. O 14:00 poszłam do sklepu po artykuły spożywcze. Po drodze spotkałam panią Kowalską, sąsiadkę, z którą czasem zamieniałam kilka słów. Jak się masz, Mario? Zapytała ze szczerą życzliwością. Dobrze, dziękuję, skłamałam, zmuszając się do uśmiechu. Jak tam wnuki? Szybko rosną, prawda? Tak, bardzo szybko. Hubert jest już w 5. klasie, a Weronika... Nie mogłam dokończyć. Gardło ścisnęło mi się z emocji. Kochałam moich wnuków bezwarunkowo, pomimo wszystkich problemów z ich rodzicami. Mają szczęście, że mają taką babcię jak ty, zauważyła pani Kowalska. Nie każdy może się dziś pochwalić taką opieką. Jej słowa rozgrzały moje serce, ale też przypomniały mi o gorzkiej rzeczywistości. W mojej własnej rodzinie moja troska była traktowana jako coś oczywistego, niedocenianego, a nawet uważana za ciężar. W sklepie ostrożnie wybierałam artykuły spożywcze, sprawdzając listę preferencji i ograniczeń rodzinnych. Iga nie jadła glutenu, Eryk pilnował cukru, Hubert nie lubił brokułów, a Weronika była wybredna co do tekstury niektórych potraw. To było jak rozwiązywanie skomplikowanej łamigłówki, znalezienie produktów, które zadowoliłyby wszystkich i zmieściły się w budżecie. Kiedy wróciłam do domu, dzieci już tam były. Autobus szkolny przywiózł je wcześniej z powodu konferencji nauczycieli, o której zapomniałam. Siedziały przed telewizorem, chrupiąc chipsy. Babciu, wykrzyknęła Weronika szczęśliwie, kiedy mnie zobaczyła. Wróciłyśmy wcześniej. Widzę, kochanie. Dlaczego jest chipsy? Miałam zrobić obiad. Byliśmy głodni, wzruszył ramiona Hubert, a ciebie nie było. Szybko zrobiłam im kanapki ze świeżymi warzywami, żeby zrekompensować niezdrową przekąskę. Potem pomogłam im w lekcjach i wysłałam ich bawić się na podwórku, podczas gdy ja przygotowywałam obiad.
Iga wróciła wieczorem w złym humorze, jak zwykle. Spojrzała na stół, gdzie rozkładałam zieloną sałatę, pieczoną rybę i komosę ryżową. Wszystko, co lubiła. Prosiłam cię, żebyś mniej gotowała, westchnęła. Eryk i ja jemy dziś na mieście, spotkanie biznesowe. Ale nie powiedziałaś. Wysłałam ci SMS-a, powiedziała, pokazując mi swój telefon. Rzeczywiście, była wiadomość wysłana w południe. Ale mój stary telefon z klapką nie miał wszystkich nowoczesnych funkcji, a ja rzadko sprawdzałam go w ciągu dnia. Przepraszam, nie widziałam, a co z dziećmi? Zamówimy im pizzę, wzruszyła ramionami Iga. Będą zachwyceni. Po raz kolejny moje wysiłki poszły na marne. Odłożyłam jedzenie do pojemników, tłumiąc rozczarowanie. Tyle czasu i wysiłku zmarnowane, a dzieci miały jeść niezdrowe jedzenie, którego Iga tak bardzo unikała. Eryk wrócił późno, a on i Iga szybko się przebrali i wyszli. Zostałam z dziećmi, pomogłam im w lekcjach, upewniłam się, że wzięły wieczorne prysznice i przeczytałam Weronice bajkę na dobranoc. Kiedy zasnęły, długo siedziałam w salonie, patrząc na zdjęcia na ścianach. Szczęśliwa rodzina, Eryk, Iga, dzieci. Mnie nie było na tych zdjęciach. Następnego ranka wydarzyło się to samo. Iga zapomniała podpisać zgodę Weroniki na wycieczkę szkolną, a ja musiałam dzwonić do niej do pracy, żeby uzyskać ustne potwierdzenie dla nauczycielki. Eryk zapomniał lunchu, a ja zawiozłam mu go do pracy taksówką, wydając znowu własne pieniądze. Wieczorem znowu próbowałam porozmawiać z synem, kiedy w końcu oderwał się na chwilę od telefonu. Eryk, myślę, że musimy omówić kilka spraw, zaczęłam ostrożnie. Jakie sprawy? Nawet nie podniósł wzroku. Moją pozycję tutaj. Czuję się, jakbym wykonywała pracę niani i gospodyni, ale nikogo nie obchodzi moje zdanie. Mamo, w końcu na mnie spojrzał, mieszkasz w naszym domu za darmo, karmimy cię, zapewniamy ci wszystko, czego potrzebujesz. Tak, pomagasz przy dzieciach i w domu, ale czy to nie jest naturalne? To twój wkład. Nie mam nic przeciwko pomaganiu, synu, ale chciałabym czuć się częścią rodziny, a nie służącą. Przesadzasz, jak zwykle, potrząsnął głową. Nikt nie traktuje cię jak służącej. Więc jak to nazywasz? Gotuję, sprzątam, opiekuję się dziećmi, wydaję moją emeryturę na twoją rodzinę, ale jak tylko wyrażę opinię albo zrobię coś po swojemu, jest problem. Widzisz, jego głos stał się ostrzejszy. Sama przyznajesz, że robisz wszystko po swojemu, ignorując nasze prośby. Nie o to mi chodziło. Wiesz co, mamo, jestem zmęczony tymi rozmowami. Jeśli jesteś tu tak nieszczęśliwa, może powinnaś rozważyć inne opcje. Te słowa zabolały najbardziej. Mój własny syn sugerował, że mogę odejść, jeśli mi się coś nie podoba. Gdzie? Do domu opieki? Czy do Oliwii, która dopiero co zaczynała budować swoje życie? Chcę tylko trochę szacunku, Eryk. Czy to za dużo, żeby prosić? Szacunek trzeba sobie zasłużyć, mamo, warknął, wracając do telefonu, by zasygnalizować, że rozmowa się skończyła. Poszłam do swojego pokoju, powstrzymując łzy. W pokoju wyjęłam zdjęcie Eryka. Uśmiechał się, jakby nadal tam był, jakby wszystko było w porządku. Co mam robić, Eryku? Wyszeptałam, ale zdjęcie milczało. Eryk nie mógł już mi dawać rad, ani mnie wspierać. Byłam sama w domu pełnym ludziach. Po rozmowie z Erykiem źle spałam. Przewracałam się z boku na bok całą noc, myśląc o tym, jak szybko mogą się rozpaść relacje budowane przez dziesięciolecia. Rano obudziłam się złamana, ale zmusiłam się, żeby wstać o zwykłej porze, o 6:00. Dzieci nie powinny cierpieć z powodu moich problemów z ich rodzicami. Był wtorek, dzień, w którym Hubert miał trening piłkarski po szkole. Automatycznie zrobiłam śniadanie, zapakowałam drugie śniadania i sprawdziłam plecaki szkolne. Moje ręce wykonywały zwykłą pracę, ale mój umysł był daleko. Myślałam o moim życiu, decyzjach, które doprowadziły mnie tutaj i o tym, czy jest jakieś wyjście z tej sytuacji. Iga zeszła na śniadanie pierwsza, jak zwykle, w idealnie wyprasowanej bluzce i z nienagannie ułożonymi włosami. Spojrzała na mnie zimno, nalała sobie kawę i zakopała twarz w telefonie. Postawiłam przed nią talerz z pełnoziarnistym tostem i awokado, dokładnie tak jak lubiła. Dzięki, mruknęła, nie podnosząc wzroku.
To zimne dzięki było więcej niż zwykle dostawałam i prawie się ucieszyłam. Może moja wczorajsza rozmowa z Erykiem coś zmieniła. Może omówili sytuację i zdecydowali się traktować mnie inaczej. Eryk zszedł na dół, a za nim śpiące dzieci. Postawiłam przed synem jego ulubiony omlet z szynką i serem, a dla dzieci płatki z mlekiem i pokrojonymi owocami. Sama nie jadłam śniadania, nie mogłam przelknąć ani kęsa. Babciu, zabierzesz mnie dziś na piłkę? Zapytał Hubert z ustami pełnymi płatków. Oczywiście, kochanie, uśmiechnęłam się, jak zawsze. Popatrzysz, jak gram? Ostatnim razem siedziałaś i patrzyłaś. Jeśli chcesz, na pewno popatrzę. Eryk podniósł wzrok z nad talerza i spojrzał na syna. Hubert, babcia nie musi siedzieć przez cały trening, ma swoje sprawy do zrobienia. Jakie sprawy? Zapytał chłopiec niewinnie. Ona zawsze jest w domu. Nieważne, warknął Eryk. Po prostu nie każ jej siedzieć na zimnej ławce przez 2 godziny. Chciałam się kłócić, powiedzieć, że lubiłam patrzeć, jak Hubert gra, ale milczałam. Nie chciałam zaczynać dnia od kolejnego konfliktu. Po śniadaniu odprowadziłam dzieci na przystanek autobusowy, pomachałam na pożegnanie i wróciłam do domu. Iga już wyszła do pracy, a Eryk się szykował. Stał w przedpokoju, sprawdzając aktówkę. Eryk, zaczęłam ostrożnie, myślałam o naszej wczorajszej rozmowie. Może powinniśmy ustalić jakieś zasady, jasne obowiązki, w ten sposób będzie jaśniej, czego ode mnie oczekujesz. W końcu na mnie spojrzał, jego spojrzenie pełne irytacji. Mamo, spóźniam się, możemy o tym porozmawiać wieczorem. Jasne, skinęłam głową. Miłego dnia. Wyszedł, nawet się nie żegnając. Zostałam sama w dużym, pustym domu, który nigdy nie będzie moim domem. Dzień wlecze się jak zwykle. Sprzątałam, robiłam obiad, odbierałam dzieci ze szkoły i zabrałam Huberta na trening piłkarski. Wbrew słowom Eryka, zostałam, żeby obejrzeć trening. Siedziałam na ławce, owinięta starym płaszczem, patrząc, jak mój wnuk biega po boisku, pełen energii i radości. To były chwile, dla których warto było znosić zimną ławkę i chłód relacji jego rodziców. Wieczór nadszedł szybciej, niż bym chciała. Iga wróciła z pracy w złym humorze. Coś najwyraźniej poszło nie tak w pracy. Ledwo się przywitała i poszła do swojej sypialni, narzekając na ból głowy. Pomogłam dzieciom w lekcjach, upewniłam się, że wykonały swoją wieczorną rutynę i położyłam je do łóżek. Przez cały ten czas czekałam, aż Eryk wróci do domu, żebyśmy mogli w końcu porozmawiać. Obiecał omówić sytuację wieczorem. Wrócił późno, około 23. Usłyszałam, jak drzwi wejściowe trzaskają i wyszłam z pokoju. Eryk stał w przedpokoju, pachnąc alkoholem. Czekałaś na mnie? Zapytał, kiedy mnie zobaczył. Tak, zgodziliśmy się porozmawiać, pamiętasz? Teraz? Spojrzał na zegarek. Jest 23 w nocy, mamo. Powiedziałeś dziś wieczorem. Czekałam cały dzień. Westchnął i poszedł do kuchni. Poszłam za nim. Wyjął butelkę wody z lodówki i usiadł przy stole. Dobra, porozmawiajmy, powiedział, ale jego ton jasno wskazywał, że rozmowa będzie krótka. Eryk, chcę, żebyśmy znaleźli sposób na wspólne życie bez ciągłego napięcia, zaczęłam. Może jeśli jasno określimy moje obowiązki? Obowiązki? Przerwał? Jesteś moją natką, a nie pracownikiem. Nie masz obowiązków. Więc dlaczego czuję się jak służąca? Dlaczego za każdym razem, gdy zrobię coś, czego Iga nie chce, staje się to problemem? Bo to nasz dom, mamo. Jego głos stał się głośniejszy. My ustalamy zasady. My decydujemy, jak wychowywać dzieci, co gotować, jak wszystko powinno być. Rozumiem, ale nie rozumiesz. Uderzył pięścią w stół. Robisz wszystko po swojemu. Gotujesz tłuste potrawy, chociaż wiesz, że pilnujemy zdrowia. Opowiadasz dzieciom historie, które uważamy za przestarzałe. Wydajesz pieniądze na taksówki, kiedy mogłabyś poczekać na autobus. Próbuję pomóc, mój głos zadrżał. Daję ci większość mojej emerytury. Opiekuję się twoimi dziećmi, prowadzę dom. O, to tak? Uśmiechnął się gorzko. Myślisz, że płacisz za swoje utrzymanie? Że kupiłaś sobie miejsce w naszej rodzinie? Nie o to mi chodziło. Nie prosiłem cię, żebyś dawała mi pieniądze. Nie prosiłem cię, żebyś siedziała na meczach piłkarskich Huberta. Nie prosiłem cię, żebyś gotowała swoje staromodne posiłki.
W tym momencie Iga weszła do kuchni w szlafroku, obudzona naszymi głosami. Co się dzieje? Zapytała, mrużąc oczy w jasnym świetle. Mama myśli, że powinniśmy być jej wdzięczni za wszystko, odpowiedział Eryk. Nie powiedziałam tego, wykrzyknęłam. Nie? Więc co powiedziała? Zwrócił się do Igi. Narzeka, że traktujemy ją jak służącą, chociaż daje nam swoją emeryturę. Iga skrzyżowała ręce na piersi. Mario, jeśli jesteś tu tak nieszczęśliwa, dlaczego nie przeprowadzisz się do Oliwii albo do domu opieki? Tam się tobą zaopiekują. Nie chcę być ciężarem dla Oliwii, odpowiedziałam cicho. I nie chcę iść do domu opieki, chcę być z moją rodziną. Więc zaakceptuj zasadę rodziny, powiedziała Iga ostro. Przestań podważać mój autorytet przed dziećmi. Przestań robić wszystko po swojemu. Nigdy. Wczoraj, przerwała, dałaś Weronice ciastka przed snem, chociaż wiesz, że nie pozwalamy na słodycze w nocy. Przedwczoraj powiedziałaś Hubertowi, że to w porządku, jeśli nie zrobi dodatkowego zadania z matematyki, chociaż ja nalegałam, żeby je zrobił. Chłopiec jest zmęczony, uczył się cały dzień. Widzisz? Eryk zwrócił się do mnie. Zawsze wiesz lepiej, zawsze myślisz, że jesteśmy zbyt surowi, że źle wychowujemy nasze dzieci. Chcę tylko, żeby miały dzieciństwo, mój głos zadrżał. Chcę, żeby nie tylko się uczyły, ale też bawiły i cieszyły się życiem. To nie twoja sprawa, krzyknął Eryk. To są dzieci nie twoje. Już odegrałaś swoją rolę jako matka. Jego słowa uderzyły mnie jak policzek. Cofnęłam się, czując, jak łzy napływają mi do gardła. Eryk, jestem twoją matką. Więc co, mam pozwolić ci rządzić w moim własnym domu tylko dlatego, że urodziłaś mnie 60 lat temu? 42 lata temu, poprawiłam automatycznie. Jaka to różnica? Machnął rękami. Chodzi o to, że mieszkasz w naszym domu, korzystasz z naszej gościnności i myślisz, że możesz nam mówić, jak żyć. Nigdy ci nie mówiłam. Robisz to cały czas, swoimi rozmiarami, swoim wyglądem, swoim... Ja tylko sugeruję. Myślisz, że nie widzimy, jak nas oceniasz? Eryk, proszę. Wyciągnęłam rękę, żeby dotknąć jego ramienia, ale odsunął się. Nie dotykaj mnie, warknął. Jestem zmęczony tym, zmęczony wracaniem do domu i czuciem się jak zły syn, zły ojciec, zmęczony twoją manipulacją. Manipulacją? Nie mogłam uwierzyć własnym uszom. Kiedy ja tobą manipulowałam? Zawsze, już krzyczał, daję ci moją emeryturę, opiekuję się twoimi dziećmi, jakbyśmy cię zmuszali, jakbyś nie mieszkała tu za darmo. Eryk! Iga interweniowała, kładąc mu rękę na ramieniu. Dzieci śpią, ciszej. Wziął głęboki oddech, próbując się uspokoić. Wiesz co, mamo, myślałem, że robię dobrze, zapraszając cię do nas. Myślałem, że ci pomagam, ale okazuje się, że ty z wyższością pomagasz nam, myśląc, że jesteśmy niekompetentni. Nie, synu, to nieprawda. Wystarczy. Podniósł rękę, żeby mnie zatrzymać. Nie mogę już tego znieść. Naprawdę nie mogę. Jesteś nikomu niepotrzebna. Jesteś niczym, tylko kłopotem. Te słowa rozbrzmiewały w mojej głowie. Jesteś nikomu niepotrzebna. To było, jakby całe moje życie, wszystko, co kiedykolwiek zrobiłam, nic nie znaczyło. Jakbym była tylko ciężarem, bezużytecznym starym przedmiotem. Jeśli tak się czujesz, mój głos był ledwo słyszalny, może naprawdę powinnam odejść. Tak, wykrzyknął Eryk, może tak będzie lepiej dla wszystkich. Eryk! Iga znowu interweniowała. Jest późno. Omówmy to rano, kiedy wszyscy się uspokoją. Ale on był zbyt rozgrzany. Nie, dość zwlekania. Miesiącami kręciliśmy się w kółko. Powiem wprost. Mamo, chcę, żebyś się wyprowadziła. Znajdź sobie inne miejsce do życia. Pomożemy ci finansowo na początku, ale nie mogę już tak żyć. Ty mnie wyrzucasz? Nie mogłam uwierzyć w to, co się dzieje. Oferuję ci szansę na rozpoczęcie nowego życia, powiedział ostro. Sama przed chwilą powiedziałaś, że jesteś gotowa odejść. Nie sądziłam, że tak łatwo się zgodzisz. Łzy już płynęły mi po policzkach. Nie rób ze mnie złoczyńcy, podniósł głos. Sama stworzyłaś tę sytuację swoim ciągłym niezadowoleniem, swoimi skargami. Dobrze, wyprostowałam się, ocierając łzy. Wyjadę, ale daj mi czas, żeby znaleźć miejsce do życia. Tydzień czy 2? Nie, warknął. Chcę, żebyś wyszła teraz.
Teraz? Nie mogłam uwierzyć własnym uszom. Jest noc. Gdzie mam iść? Do hotelu, wzruszył ramionami Eryk. Dam ci pieniądze. Nie możesz tego zrobić swojej matce. Chwyciłam krawędź stołu, czując jak nogi mi się uginają. Mogę i robię to. Jego oczy były zimne. Idź, mamo, idź, zanim powiemy coś, czego będziemy żałować. Już to zrobiliśmy, wyszeptałam. Już to powiedziałeś. Odwrócił się, nie mogąc spojrzeć mi w oczy. Spakuj swoje rzeczy, zadzwonię po taksówkę. Jak we śnie, poszłam do swojego pokoju. Ręce mi się trzęsły, kiedy wyciągałam walizkę spod łóżka, tę samą, z którą przyjechałam 3 lata temu. Mechanicznie składałam ubrania, książki, fotografie. Łzy spadały na moje rzeczy, ale nie zauważałam tego. Jedna myśl rozbrzmiewała w mojej głowie. Mój syn wyrzuca mnie z domu w środku nocy. Kiedy wyszłam na korytarzu z walizką, taksówka już czekała. Eryk stał w drzwiach, podając mi kopertę. Masz tu trochę pieniędzy na początek, powiedział, nie patrząc mi w oczy. I kartkę z adresem motelu. Zadzwoniłem. Czekają na ciebie. Wzięłam kopertę drżącymi rękami. A co z dziećmi? Co im powiesz? Prawdę, że zdecydowałaś się mieszkać osobno. Robisz ze mnie złoczyńcę, powiedziałam gorzko. Nie bądź dramatyczna, mamo, to tylko życie. Czasem lepiej, żeby ludzie mieszkali osobno. Chciałam się kłócić, krzyczeć, że to nie jest tylko życie, że syn nie powinien wyrzucać matki z domu w środku nocy, że to było okrutne i złe. Ale nie miałam już siły. Po prostu skinęłam głową i poszłam do drzwi. Żegnaj, Eryku, powiedziałam, odwracając się po raz ostatni. Powiedz dzieciom, że je kocham. Nie odpowiedział, po prostu zamknął za mną drzwi. Taksówka zabrała mnie w noc, w nieznane. Patrzyłam przez okno na ulicę Piaseczna, pędzące obok. Miasto, które było moim domem przez prawie całe życie, a czułam się jak obca, bezdomna, niechciana. Motel był dokładnie taki, jak sobie wyobrażałam. Tani, obskurny, zżużytany meblami, recepcjonista, starszy mężczyzna ze zmęczonymi oczami, nawet nie wydawał się zaskoczony, widząc starszą kobietę z walizką w środku nocy. Prawdopodobnie widział gorsze rzeczy. Pokój 23 na końcu korytarza, powiedział, podając mi klucz. Śniadanie jest od 7 do 9, ale to tylko kawa i pączki. Podziękowałam mu i powlokłam się do wskazanego pokoju. Pokój był czysty, ale ponury. Łóżko, szafka nocna, stary telewizor i malutka łazienka. Postawiłam walizkę pod ścianą, usiadłam na brzegu łóżka i w końcu pozwoliłam łzom płynąć. Płakałam długo, wypłakając cały ból, całe upokorzenie, całe rozczarowanie. Płakałam za moim synem, którego czułam, że straciłam. Za moimi wnukami, których nie będę już widywać na co dzień, za sobą, starą kobietą, która stała się nikomu niepotrzebna. Kiedy łzy przestały płynąć, poczułam dziwną pustkę. To było, jakby część mnie odeszła wraz z łzami. Ta naiwna część, która wierzyła, że rodzina zawsze cię wesprze, że więzy krwi są najsilniejszymi więzami na świecie. Wyjęłam telefon, myśląc o zadzwonieniu do Oliwii. Ale co bym jej powiedziała? Że jej brat wyrzucił mnie z domu? Że teraz mieszkam w tanim motelu? Rzuciłaby wszystko i pośpieszyła z pomocą, ale ona miała swoje życie i swoje problemy. Nie mogłam jej tym też obarczać. Nie, musiałam sobie poradzić sama. Przez całe życie byłam silną, niezależną kobietą. Wychowałam dzieci, pracowałam i prowadziłam dom. Mogłam sobie poradzić teraz. Rano, po bezsennej nocy, wzięłam prysznic, ubrałam się i poszłam na śniadanie. Rzeczywiście, tylko kawa i pączki w małym pokoju obok recepcji. Nie miałam ochoty jeść, ale zmusiłam się, żeby wypić kawę. Potrzebowałam siły. Potem usiadłam przy stole w moim pokoju i zaczęłam planować. Koperta, którą dał mi Eryk, zawierała 2000 złotych. Przyzwoitą kwotę, ale nie na dłuższą metę. Moja emerytura wynosiła 1800 złotych miesięcznie. Skromna, ale wystarczająca do życia. Problem polegał na tym, że wynajem mieszkania w Piasecznie kosztował co najmniej 1000 złotych miesięcznie, jeśli nie więcej. Po opłaceniu mieszkania bardzo mało zostawało na jedzenie, leki i inne wydatki. Pierwszą rzeczą, którą musiałam zrobić, było znalezienie pracy.
Tak, miałam 68 lat, ale byłam w dobrej formie. Miałam jasny umysł i bogate doświadczenie w finansach. Na pewno coś się znajdzie, może praca na pół etatu w księgowości lub jako konsultant podatkowy. Otworzyłam mojego laptopa, starego, ale sprawnego, i zaczęłam szukać. Szybko stało się jasne, że znalezienie pracy w moim wieku nie będzie łatwe. Większość ofert pracy wymagała energicznych, młodych i aktywnych pracowników. Wysłałam kilka CV, ale nie miałam dużych nadziei. Następnym krokiem było szukanie tańszego mieszkania. Motel kosztował 60 zł za noc, za drogo na dłuższy pobyt. Znalazłam kilka kawalerek na obrzeżach miasta i zapisałam numery telefonów, żeby zadzwonić później. Kręciło mi się w głowie z wyczerpania i stresu, ale zmusiłam się, żeby działać metodycznie, krok po kroku. Jak kiedyś uczyłam moich klientów, jeśli chodzi o sprawy finansowe, emocje są złym doradcą. Trzymaj się planu, a wszystko się ułoży. Do obiadu zgłodniałam. Moje ciało domagało się jedzenia, pomimo moich emocjonalnych zawirowań. Obok motelu była mała restauracja szybkiej obsługi. Zamówiłam najtańszy obiad i usiadłam przy oknie, obserwując przejeżdżające samochody. Jeden z nich mógłby wieźć moich wnuków. Może Eryk zabierał ich do szkoły lub na jakieś zajęcia. Myśl, że nie zobaczę, jak dorastają i się zmieniają, przeszyła moje serce ostrym bólem. Po obiedzie zaczęłam dzwonić do właścicieli mieszkań. Pierwsze 2 telefony były nieudane, mieszkania były już wynajęte. Trzecia opcja wydawała się obiecująca. Mała kawalerka w starym budynku, 700 zł miesięcznie wliczając media. Nie luksusowa, ale dach nad głową. Umówiłam się na obejrzenie następnego dnia. Tego wieczoru, leżąc na twardym łóżku motelowym, myślałam o tym, jak szybko życie może się zmienić. Jeszcze wczoraj miałam dom, rodzinę, pewność. Dziś miałam tani motel i całkowicie nieznaną przyszłość. Ale dziwnie, wraz z rozpaczą, zaczęłam czuć coś innego. Może pierwsze przebłyski wolności. Koniec z zadowalaniem Igi, znoszeniem pogardy Eryka, pilnowaniem każdego mojego słowa i ruchu. Może jest w tym coś dobrego. Z tą nieśmiałą nadzieją zapadłam w niespokojny sen. Jutro będzie nowy dzień, a ja stawię mu czoła z podniesioną głową. Jak zawsze mówił Eryk, Mario, cokolwiek się stanie, trzymaj się prosto. I tak zrobię. Minęły 2 tygodnie, odkąd wprowadziłam się do motelu pod błękitnym księżycem. 2 ładunki prania w pralni za rogiem, 14 śniadań z tanich pączków i kawy rozpuszczalnej. Niekończące się godziny szukania pracy. Motel stopniowo stawał się moim domem. Nudnym, tymczasowym, ale jednak domem. Starałam się utrzymywać rutynę, żeby nie popaść w depresję. Wstawałam o 7, jadłam śniadanie, potem wychodziłam szukać pracy lub miejsca do życia. Obiady jadłam w taniej jadłodajni w pobliżu, gdzie za 5 zł mogłam dostać przyzwoitą zupę i kanapkę. Wieczory spędzałam w pokoju, czytając książki z lokalnej biblioteki lub oglądając stare filmy na małym telewizorze. Znalezienie pracy okazało się trudniejsze niż się spodziewałam. W ciągu 2 tygodni wysłałam dziesiątki CV i poszłam na 5 rozmów kwalifikacyjnych, ale wszędzie zostałam grzecznie odrzucona. Szukamy kogoś z doświadczeniem w nowych programach. Potrzebujemy pracownika na pełny etat. Niestety, to stanowisko wymaga większej mobilności. Grzeczne zwroty, które ukrywały prostą prawdę. Byłam dla nich za stara. Z mieszkaniem było trochę lepiej. Znalazłam maleńką kawalerkę w starym domu na obrzeżach Piaseczna. 650 zł miesięcznie wliczając media. Pokój był niewiele większy od szafy, ze wspólną kuchnią na piętrze i łazienką, w której ledwo można było się obrócić. Ale to był dach nad głową, a właściciel nie wymagał długoterminowej umowy najmu. Mogłam płacić z miesiąca na miesiąc. Planowałam przeprowadzić się tam pod koniec tygodnia, kiedy dostanę emeryturę. W międzyczasie nadal mieszkałam w motelu, oszczędzając każdy grosz. Postanowiłam nie ruszać pieniędzy, które dał mi Eryk. Były moją siatką bezpieczeństwa na wypadek nieprzewidzianych wydatków. Eryk nie zadzwonił ani razu przez 2 tygodnie. Nie zapytał, jak się urządzam, ani czy potrzebuję pomocy. To było, jakbym nigdy nie istniała w jego życiu. Bolało to głębiej, niż mogłam sobie wyobrazić. Jedno to wyrzucić kogoś w przypływie złości, ale zupełnie co innego to zapomnieć o nim, wymazać go ze swojego życia.
Nadal nie powiedziałam Oliwii całej prawdy. W naszych rozmowach telefonicznych mówiłam, że zdecydowałam się mieszkać osobno, że Eryk i ja potrzebujemy przestrzeni. Czuła, że coś ukrywam, ale nie naciskała. Moja dumna, inteligentna dziewczyna zawsze rozumiała mnie lepiej niż mój syn. 15 dnia mojego nowego życia wydarzyło się coś, co zmieniło wszystko. Dzień zaczął się jak zwykle. Wczesne wstawanie, skromne śniadanie, planowanie dnia. Miałam iść na kolejną rozmowę kwalifikacyjną do małej firmy księgowej. Nie miałam dużych nadziei, ale musiałam spróbować. Po drodze zatrzymałam się w sklepie spożywczym, żeby kupić butelkę wody. Kolejka poruszała się powoli. Kasjer, młody chłopak z tatuażem na rękach, był nowy i mylił się w produktach. Czekałam cierpliwie, patrząc na kolorowe losy na loterii za szklaną ladą. Eryk i ja nigdy nie byliśmy hazardzistami, ale co miesiąc kupował los na loterię. To nie dla pieniędzy, mówił. To dla marzeń. Pewnego dnia przez miesiąc możemy marzyć o tym, co zrobilibyśmy wygrali. Wymyślaliśmy szalone plany. Podróż dookoła świata, dom nad oceanem, fundację charytatywną. Nigdy nie wygraliśmy więcej niż 20 złotych, ale te marzenia były warte pieniędzy. Po śmierci Eryka kontynuowałam tradycję. Każdego 15 dnia miesiąca kupowałam los i spędzałam wieczór, wyobrażając sobie, co zrobilibyśmy z wygraną. To był mój sposób na utrzymanie z nim kontaktu, mały rytuał pamięci. Dziś był 15 listopad i chociaż miałam pieniądze na koncie, postanowiłam nie łamać tradycji. Jeden los na loterię, proszę, powiedziałam, kiedy przyszła moja kolej. Który? Zapytał kasjer, wskazując na gablotę z dziesiątkami różnych losów. Mega miliony, odpowiedziałam. Eryk zawsze wybierał ten. Największe marzenia za najmniejszą cenę, jak mawiał. Kasjer podał mi los. Zapłaciłam i poszłam na rozmowę kwalifikacyjną, wsuwając los do portfela i zapominając o nim. Rozmowa kwalifikacyjna poszła przewidywalnie źle. Właściciel firmy, mężczyzna w moim wieku, był uprzejmy, ale stanowczy. Potrzebowali kogoś z wiedzą o nowoczesnym oprogramowaniu księgowym, chętnego do pracy na pełny etat i często zostawania do późna. W żaden sposób nie pasowałam do tego profilu. Kiedy wróciłam do motelu, czułam się zdruzgłotana. Wyczerpanie dawało się we znaki, a moja nadzieja gasła. Może powinnam jednak zadzwonić do Oliwii, powiedzieć jej prawdę i zaakceptować jej pomoc. Ale moja duma mi na to nie pozwalała. Musiałam to zrobić sama. Z niedowierzaniem i szoku. Wieczorem włączyłam telewizor. Była loteria Mega Miliony. Wyjęłam los, przygotowując się do mojego comiesięcznego rytuału marzeń. Prowadzący, mężczyzna z olśniewającym uśmiechem, ogłosił, że dzisiejsza pula nagród wynosi 17 milionów złotych. Niezła suma do marzenia. Rozpoczęło się losowanie. Jedna po drugiej wypadały kulki z liczbami. Automatycznie sprawdzałam je na moim losie, nie spodziewając się niczego specjalnego. Pierwszy numer pasował. Śmieszne, pomyślałam. Drugi też. Zbieg okoliczności. Zdarza się. Trzeci, czwarty, piąty. Wszystkie pasowały. Zamarłam, nie wierząc własnym oczom. Została jedna kulka, ta złota. Na moim losie był numer 22. A złota kulka w dzisiejszym losowaniu to 22, ogłosił prowadzący. Spojrzałam na ekran, potem na swój los, potem z powrotem na ekran. To było niemożliwe, nierealne. Sprawdziłam liczby ponownie, powoli, ostrożnie. Wszystko pasowało. Wszystkie 6 liczb. Wygrałam główną nagrodę. 17 milionów złotych. Z mieszanką euforii i strachu. Moją pierwszą reakcją był śmiech histeryczny. Histeryczny, niekontrolowany. Śmiałam się, aż płakałam, aż się czkałam, aż bolał mnie brzuch. Potem ogarnął mnie strach. Co zrobię z tymi wszystkimi pieniędzmi? Jak je odebrać? Komu powiedzieć? Komu nie mówić? Potem przyszła niedowierzanie. Musiałam się mylić. To nie mogło mi się przydarzyć. Nie teraz, nie po wszystkim, co się stało. Usiadłam na łóżku, próbując się uspokoić. Głęboki oddech, powolny wydech. Znowu. Kiedy moje tętno trochę zwolniło, sprawdziłam liczby ponownie. Nie było wątpliwości. Naprawdę wygrałam. Moim pierwszym impulsem było zadzwonić do Eryka, podzielić się radością, powiedzieć mu, że teraz wszystko będzie dobrze, że mogę kupić dom, że nie będę ciężarem. Ale coś mnie powstrzymało. Obraz jego twarzy tamtej nocy, kiedy mnie wyrzucił, błysnął mi przed oczami. Jesteś nikomu niepotrzebna. Wynoś się.
Chłód w jego oczach, obojętność, z jaką wyrzucił mnie ze swojego życia. Nie, nie zadzwonię do Eryka. Nie teraz. Może nigdy. Zamiast tego zadzwoniłam na numer infolinii loterii, podany na odwrocie losu. Automatyczna sekretarka powiedziała, że biuro jest zamknięte i podała godzinę otwarcia. Będę musiała poczekać do rana. Prawie nie spałam tej nocy. Leżałam wpatrując się w sufit, myśląc o tym, jak zmieni się moje życie. 17 milionów złotych. Niewyobrażalna suma pieniędzy. Więcej niż zarobiłam przez całe życie, więcej niż mogłam wydać do końca życia. Rano byłam pierwsza w kolejce w biurze loterii. Pracownica, kobieta w średnim wieku z przyjaznym uśmiechem, sprawdziła mój los i potwierdziła, że rzeczywiście wygrałam główną nagrodę. Gratulacje, powiedziała, ściskając mi dłoń. Będzie pani musiała wypełnić kilka formularzy, a my wyjaśnimy pani opcję odbioru wygranej. Następne kilka godzin upłynęło jak we mgle. Wypełniałam dokumenty, słuchałam wyjaśnień na temat podatków, jednorazowych wypłat w porównaniu z rocznymi oraz konieczności zatrudnienia doradcy finansowego i prawnika. Zaoferowano mi usługi doradcy do nagłego bogactwa. Podobno to prawdziwy zawód. Wielu zwycięzców loterii traci wszystkie pieniądze w ciągu kilku lat, a ci specjaliści pomagają im tego uniknąć. Wybrałam jednorazową wypłatę. Po wszystkich podatkach i opłatach miałam otrzymać około 9 milionów złotych. Nadal niesamowita kwota. Jest jeszcze jedna ważna rzecz, powiedziała pracownica. Zgodnie z prawem musimy publicznie ogłosić zwycięzcę. Pani imię, miasto zamieszkania i kwota wygranej zostaną opublikowane. Zorganizujemy również konferencję prasową, jeśli się pani zgodzi. Nie chciałam rozgłosu, ale sądząc po tym, co powiedziała, nie miałam wyboru. Czy jednak możliwe jest zachowanie anonimowości? Zapytałam. Może poprzez fundusz powierniczy lub coś podobnego? To niemożliwe w naszym stanie, potrząsnęła głowa. Ale może pani zminimalizować rozgłos, odmawiając konferencji prasowej. Wybrałam tę opcję. Ostatnią rzeczą, jakiej chciałam, było zobaczenie mojej twarzy na pierwszej stronie gazety. Kiedy zostanie opublikowany komunikat prasowy? Zapytałam. W ciągu 48 godzin. Pieniądze zostaną przelane na pani konto około 2 tygodni po zakończeniu wszystkich kontroli. Podziękowałam jej i opuściłam biuro, nadal nie do końca wierząc w to, co się stało. W rękach trzymałam kopię formularza roszczenia. Jedyny namacalny dowód, że to nie był sen. Kiedy wróciłam do motelu, pierwszą rzeczą, którą zrobiłam, było zadzwonić do Oliwii. Zasługiwała, żeby usłyszeć wiadomość jako pierwsza. Mamo, coś się stało. Jej głos brzmiał zaniepokojony. Rzadko dzwoniłam w godzinach pracy. Kochanie, siedzisz? Zapytałam. Straszysz mnie. Coś się stało z Erykiem? Z dziećmi? Nie, wszystko w porządku. Po prostu wzięłam głęboki oddech. Wygrałam na loterii. Naprawdę? Ile? 20 złotych? Zaśmiała się. 17 milionów złotych. Cisza w słuchawce. Potem, mamo, jeśli to żart? Żadnych żartów. Właśnie wróciłam z biura loterii. To oficjalne. Jestem milionerką, Oliwio. Krzyknęła tak głośno, że musiałam odsunąć telefon od ucha. Potem nastąpiła lawina pytań. Jak, kiedy, gdzie, co zamierzam zrobić z pieniędzmi? Odpowiadałam jak mogłam, nadal będąc w stanie pół szoku. Powiedziałaś już Erykowi? Zapytała w końcu. Nie, mój głos stał się twardszy. I nie zamierzam. Jeszcze nie. Dlaczego nie? Zapytała zaskoczona. To wspaniała wiadomość. Zawahałam się. Nadszedł czas, żeby powiedzieć jej prawdę. Oliwia, muszę ci coś wyjaśnić. Nie po prostu zdecydowałam się wyprowadzić. Eryk wyrzucił mnie z domu w środku nocy 2 tygodnie temu. Co? Jej głos stał się lodowaty. Wyrzucił cię? Dlaczego? Opowiedziałam jej wszystko o narastającym napięciu, kłótni, jego słowach. Jesteś nikomu niepotrzebna. Wynoś się. Słuchała w milczeniu, tylko od czasu do czasu wzdychając z oburzenia. Zabiję go, powiedziała, kiedy skończyłam. Jak on mógł ci to zrobić? Dlaczego mi nie powiedziałaś? Nie chciałam cię martwić. Masz swoje życie, swoje problemy. Mamo, wykrzyknęła, jesteś moją matką. Twoje problemy to moje problemy. Przyleciałabym natychmiast i przyjęłabym cię. Właśnie dlatego ci nie powiedziałam, westchnęłam. Nie chciałam być ciężarem. Nigdy nie byłaś ciężarem. Jej głos złagodniał. Ani dla mnie, ani dla Eryka. To on jest egoistycznym dupkiem, nie ty. Uśmichnęłam się, czując jak moje serce ogrzewa się na jej słowa.
W każdym razie teraz wszystko jest inaczej, powiedziałam. Z tymi wszystkimi pieniędzmi mogę robić co chcę. Kupić dom, podróżować, pomóc tobie i twoim dzieciom. A co z Erykiem? Zapytała. Kiedy wiadomość o wygranej stanie się publiczna, dowie się. Będzie próbował się z tobą skontaktować, przepraszać. Co zrobisz? To było pytanie, które zadawałam sobie odkąd wygrałam. Co zrobić z Erykiem? Wybaczyć mu, pomóc mu finansowo pomimo tego, co zrobił, czy całkiem wyciąć go ze swojego życia, tak jak on próbował wyciąć mnie? Nie wiem, odpowiedziałam szczerze, ale nie zamierzam spieszyć się z decyzją. Niech trochę poczeka. Zasługuje na więcej niż trochę, prychnęła Oliwia. Ale to twoja decyzja. Pamiętaj tylko, że nic mu nie zawdzięczasz. Nic. Po rozmowie z córką poczułam się lepiej. Prawda wyszła na jaw i część ciężaru spadła mi z ramion. Teraz musiałam zdecydować, co robić dalej. Usiadłam przy stole i zaczęłam układać plan. Pierwszym punktem było mieszkanie. Musiałam znaleźć przyzwoite mieszkanie, w którym mogłabym mieszkać, dopóki nie zdecyduję, czy chcę zostać w Piasecznie, czy przeprowadzić się do innego miasta. Po drugie, musiałam zatrudnić doradcę finansowego i prawnika, zgodnie z radą biura loterii. Po trzecie, musiałam pomyśleć o długoterminowych inwestycjach, żeby moje pieniądze pracowały dla mnie. A co z Erykiem? Ten problem odłożyłam na później. Najpierw musiałam uporządkować swoje życie. Spędziłam następne 2 dni przeglądając oferty mieszkań, rozmawiając przez telefon z ekspertami finansowymi i planując moje następne kroki. Postanowiłam na razie nie dokonywać żadnych dużych zakupów, ani ważnych decyzji, jak radzili eksperci. Trzeciego dnia po wygranej biuro loterii wydało komunikat prasowy. Maria Piotrowska z Piaseczna wygrała główną nagrodę Mega Miliony w wysokości 17 milionów złotych, głosił nagłówek. Była to krótka notatka, ale wystarczyła, by wywrócić moje życie do góry nogami. Telefon zadzwonił godzinę po ogłoszeniu. To był Eryk. Nie odebrałam. Dzwonił znowu i znowu. Do wieczora miałam 16 nieodebranych połączeń od niego. Wysłał też kilka wiadomości. Mamo, czy to prawda? Wygrałaś na loterii? Mamo, proszę, odbierz, martwimy się o cię. Mamo, musimy porozmawiać, to ważne. Nie odebrałam. Drobne, ale słodkie uczucie satysfakcji rozlało się we mnie. Teraz on chciał ze mną rozmawiać. Teraz ja byłam ważna. Następnego dnia telefony trwały. 21 nieodebranych połączeń. Wiadomości stały się bardziej desperackie. Mamo, rozumiem, że jesteś na mnie zła. Byłem w błędzie. Proszę, porozmawiajmy. Mamo, dzieci tęsknią za tobą. Pytają, kiedy wrócisz. Mamo, przepraszam za to, co powiedziałem. Nie chciałem cię skrzywdzić. Usunęłam wiadomości bez odpowiadania. Część mnie chciała powiedzieć wszystko, co się we mnie nagromadziło, ale inna, bardziej racjonalna, doradziła mi, żeby poczekać. Niech emocje opadną, niech plan dojrzej. Do końca tygodnia Eryk zadzwonił 67 razy. Przyjechał też do motelu, ale uprzedziłam menadżera, że nie chce nikogo widzieć i nie wpuścił Eryka. W tym czasie znalazłam przyzwoite mieszkanie w dobrej okolicy. Zatrudniłam polecanego doradcę finansowego i prawnika oraz otworzyłam nowe konto bankowe w innym banku. Byłam gotowa na nowe życie i zaczęłam układać plan dla Eryka. Nie plan zemsty w klasycznym sensie. Nie chciałam go skrzywdzić ani zrujnować mu życia, ale chciałam, żeby zrozumiał konsekwencje swoich działań. Żeby zrozumiał, że nie można wyrzucać ludzi ze swojego życia, a potem sprowadzać ich z powrotem, kiedy jest to wygodne. Że miłości i szacunku nie można kupić. Plan był prosty. Zgodzę się na spotkanie z nim, ale na moich warunkach. W miejscu publicznym, bez dzieci i Igi. Wysłucham jego przeprosin, ale nie przyjmę ich od razu. Potem opowiem mu o moich planach. O nowym domu, który zamierzam kupić, o podróżach, które planuję, o pomocy finansowej, którą udzielę Oliwii i jej dzieciom. I że jemu nie dam ani grosza, tylko spłacę długi, o których wiedziałam. Nic więcej, nic mniej. To nie była zemsta w pełnym tego słowa znaczeniu. To było ustalenie granic, demonstracja, że nie pozwolę się już wykorzystywać ani odrzucać, że cenię siebie na tyle, by nie wracać do miejsca, gdzie nie byłam szanowana. Kiedy plan w pełni uformował się w mojej głowie, poczułam dziwne uczucie spokoju. Po raz pierwszy od dłuższego czasu byłam całkowicie pewna swojej decyzji. Nie byłam już bezradną staruszką, zależną od łaski syna.
Byłam Maria Piotrowska, kobietą, która przeżyła 68 lat, wychowała 2 dzieci, przeżyła stratę męża i zniosła upokorzenie z rąk własnego syna. A teraz byłam gotowa rozpocząć nowy rozdział w swoim życiu, rozdział, w którym to ja ustalałam zasady. Podniosłam telefon i wysłałam Erykowi wiadomość, pierwszą w tym czasie. Jestem gotowa spotkać się z tobą w czwartek o 13:00 w kawiarni Błękitny Ptak. Przyjdź sam, to nie podlega dyskusji. Odpowiedź przyszła natychmiast. Dzięki, mamo, będę tam, tak bardzo za tobą tęskniłem. Uśmiechnęłam się. Oczywiście, że za mną tęsknił. 17 milionów powodów, żeby za mną tęsknić. Odłożyłam telefon i podeszłam do okna. Na zewnątrz padał śnieg. Pierwszy śnieg w tym sezonie. Duże płatki wirowały w powietrzu, pokrywając świat białą kołdrą. Nowy początek, czysta karta. Właśnie to, czego potrzebowałam. Moja przeprowadzka z motelu do wynajętego mieszkania odbyła się 3 dni po wygranej. Zatrudniłam małą firmę przeprowadzkową, tylko 2 chłopaków z vanem, ale okazali się dość szybcy. Nie miałam wiele. Walizka z ubraniami, pudło książek i zdjęć, laptop i kilka toreb z niezbędnymi rzeczami, które niedawno kupiłam. Całe moje życie zmieściło się w jednym vanie. Mieszkanie, które wynajęłam, znajdowało się w nowoczesnym kompleksie niedaleko centrum Piaseczna. 1 sypialnia, salon połączony z kuchnią i mały balkon z widokiem na park. 2800 zł miesięcznie. Suma, która kilka tygodni temu wydawałaby mi się astronomiczna, teraz wydawała się rozsądną inwestycją w komfort. Podpisałam umowę najmu na 3 miesiące, nie chcąc zobowiązywać się na nic długoterminowego, dopóki nie zdecyduję, gdzie chcę mieszkać na stałe. Mój pierwszy dzień w nowym miejscu spędziłam na bieganiu, rozpakowywaniu, kupowaniu artykułów spożywczych i urządzaniu przestrzeni. Zamówiłam dostawę podstawowych mebli, kanapę, stół jadalny, kilka krzeseł i lampę stołową. Reszta mogła poczekać. Po miesiącu w motelu nawet taki minimalizm wydawał się luksusem. Wieczorem usiadłam na balkonie, owinięta kocem i patrzyłam na park poniżej. Śnieg, który spadł dzień wcześniej, już zaczął się topić, odsłaniając brązową ziemię i nagie gałęzie drzew. Zima w Polsce zawsze była nieprzewidywalna. Śnieg mógł spaść i od razu się topić, zostawiając tylko błoto pośniegowe i wilgoć. Myślałam o tym, jak szybko zmieniło się moje życie. Jeszcze miesiąc temu byłam częścią rodziny, choć niechcianą. 2 tygodnie temu spałam w tanim motelu, nie wiedząc, co przyniesie jutro. A teraz byłam milionerką, siedzącą w moim przestronnym mieszkaniu i planującą przyszłość, w której nie będę już od nikogo zależna. Telefon zadzwonił, przerywając moje myśli. To znowu był Eryk. Nie odebrałam, tak jak wszystkie inne razy. Niech czeka, aż będę gotowa z nim porozmawiać. Niech cierpi w niepewności, tak jak ja tamtej nocy, kiedy wyrzucił mnie z domu. Minutę później przyszła wiadomość. Mamo, proszę, odbierz, musimy porozmawiać. Chcę przeprosić osobiście, dzieci tęskną za tobą. Uśmiechnęłam się. Teraz miał coś do powiedzenia. Teraz chciał mnie zobaczyć. Zastanawiałam się, czy byłby tak uparty, gdybym nie wygrała na loterii. Gdybym mieszkała w tej maleńkiej kawalerce, którą znalazłam przed loterią, ledwo wiążąc koniec z końcem. Wstałam wcześnie rano z dawnego nawyku. Zrobiłam sobie obfite śniadanie, jajka, tosty, świeżo wyciskany sok pomarańczowy. Proste przyjemności, na które teraz mogłam sobie pozwolić, nie martwiąc się o budżet. Po śniadaniu zadzwoniłam do doradcy finansowego, którego zatrudnił dla mnie mój prawnik, Jan Kowalski. Młody mężczyzna o przyjemnym głosie i nienagannej reputacji przygotował już wstępny plan finansowy. Pani Mario, biorąc pod uwagę Pani wiek i sytuację życiową, zalecam konserwatywne podejście do inwestowania, zaczął. Większość pieniędzy możemy ulokować w niezawodnych obligacjach i funduszach o stałym dochodzie. Zapewni to Pani stały strumień dochodów i zachowa Pani kapitał. A co z nieruchomościami? Zapytałam. Myślę o kupnie domu. To mądra decyzja, zwłaszcza na obecnym rynku. Nieruchomości w dobrej okolicy będą tylko zyskiwać na wartości. Ale radziłbym Pani nie spieszyć się z decyzją i nie wydawać więcej niż 10–15% całkowitej kwoty. Omówiliśmy jeszcze kilka kwestii. Zobowiązania podatkowe, możliwe darowizny na cele charytatywne. Zaoferowano mi ulgi podatkowe i planowanie spadkowe. Jan był kompetentny i nie próbował na mnie naciskać, za co byłam mu wdzięczna. Po rozmowie z nim zadzwoniłam do mojej prawniczki, Weronika Lis. Była starsza od Jana i miała bardziej bezpośrednie podejście.
Pani Mario, gorąco zalecam sporządzenie Nowego Testamentu, powiedziała bez ogródek. W pani sytuacji jest to kluczowe. Ma pani rację, zgodziła się. Mam Stary Testament, ale wymaga aktualizacji. Powinna pani również rozważyć utworzenie funduszu powierniczego dla swoich wnuków, kontynuowała. Zabezpieczy to ich interesy w dłuższej perspektywie i zapewni, że środki zostaną wykorzystane zgodnie z ich przeznaczeniem. Pomyślałam o Hubercie i Weronice, dzieciach Eryka. Kochałam ich bezwarunkowo, pomimo wszystkich problemów z ich ojcem. Nie byli winni jego działań. Ale jak mogłam zabezpieczyć ich przyszłość, nie dając Erykowi i Idze bezpośredniego dostępu do pieniędzy? Czy można utworzyć fundusz powierniczy, do którego rodzice nie będą mieli dostępu? Zapytałam. Środki powinny być wyłącznie wykorzystywane na edukację i potrzeby dzieci. Absolutnie, Weronika odpowiedziała pewnie. Możemy tak skonstruować fundusz, aby był zarządzany przez niezależny powiernika. Rodzice nie mieliby bezpośredniego dostępu do środków. To mi odpowiadało. Nie chciałam pozbawić moich wnuków dziedzictwa z powodu mojej urazy do ich ojca, ale też nie chciałam, żeby Eryk miał kontrolę nad pieniędzmi. Weronika doradziła mi również, abym była ostrożna w komunikacji z synem i nie podejmowała pochopnych decyzji pod wpływem emocji. W takich sytuacjach ludzie często próbują wykorzystać nagłe bogactwo swoich krewnych, ostrzegła. Proszę uważać na intencje otaczających panią osób. Podziękowałam jej za radę, chociaż w przypadku Eryka nie potrzebowałam żadnych ostrzeżeń. Jego intencje były jasne jak słońce. Po obiedzie zadzwoniła Oliwia. Była jedyną osobą, której powiedziałam całą prawdę o wygranej i sytuację z Erykiem. Jak się masz, mamo? Jej głos brzmiał zaniepokojony. Czy Eryk nadal cię nęka? Dzwoni co godzinę, westchnęłam. Wysyła wiadomości, błagając o spotkanie. Jeszcze mu nie odpowiadam. Dobrze robisz, powiedziała z aprobatą. Niech cierpi, zasługuje na to. Nie chodzi o cierpienie, sprzeciwiłam się. Po prostu nie jestem gotowa z nim rozmawiać. Boję się, że powiem coś, czego nie powinnam. Albo wręcz przeciwnie, ulegnę emocjom i zbyt łatwo mu wybaczę. Rozumiem, Oliwia powiedziała po chwili. W końcu to twój syn, bez względu na wszystko. Tak, westchnęłam. I to jest najtrudniejsze. Byłoby łatwiej, gdyby był tylko najemcą, który źle mnie traktował. Ale to moja krew, nie mogę go tak po prostu wyciąć z mojego życia, choć czasami bardzo bym chciała. Rozmawiałyśmy jeszcze trochę, omawiając moje plany na przyszłość. Oliwia zaproponowała, że przyleci na kilka dni, żeby pomóc mi się urządzić i po prostu być przy mnie w tym trudnym czasie. Wdzięcznie przyjęłam jej ofertę. Przylecę w piątek, powiedziała. Zarezerwuję bilety dziś wieczorem. Dziękuję, kochanie, powiedziałam, czując jak łzy opływają mi do gardła. Nie masz pojęcia, ile to dla mnie znaczy. Po rozmowie z córką poczułam przypływ energii. Resztę dnia spędziłam przeglądając oferty domów w Piasecznie i okolicach. Pomimo mojej urazy do Eryka nie chciałam przeprowadzać się zbyt daleko od moich wnuków. Byli ważną częścią mojego życia i nie zamierzałam pozwolić, aby działania ich ojca zniszczyły naszą więź. Znalazłam kilka interesujących opcji, piękne domy z ogrodami w ładnych okolicach, niedaleko szkoły, do której chodzili Hubert i Weronika. Zaznaczyłam je do dalszego sprawdzenia z moim agentem nieruchomości. Czego wieczoru Eryk wysłał kolejną wiadomość. Mamo, Hubert dostał 6 z matematyki. Powiedział, że to dzięki twoim lekcjom. Naprawdę chcę ci sam o tym powiedzieć. Proszę, zadzwoń. To było podłe, żeby używać dzieci, żeby się do mnie dostać, ale nie mogłam zaprzeczyć, że tęskniłam za moimi wnukami. Może powinnam zorganizować spotkanie z nimi bez Eryka i Igi. Rozważyłam ten pomysł, gdy zadzwonił dzwonek do drzwi. Spięłam się. Nikt nie znał mojego nowego adresu oprócz prawników i Oliwii. Czyżby Eryk jakoś mnie namierzył? Ostrożnie podeszłam do drzwi i spojrzałam przez wizjer. W korytarzu stał dostawca z bukietem kwiatów. Trochę się rozluźniłam, ale nadal ostrożnie otworzyłam drzwi. Maria Piotrowska? Zapytał dostawca. Tak, to ja, odpowiedziałam. Dostawa dla pani, powiedział, wręczając mi ogromny bukiet czerwonych róż i małe pudełko. Podpisałam odbiór i zamknęłam drzwi. Do bukietu dołączona była kartka. Mamo, proszę, daj mi szansę, żeby to naprawić. Eryk. Westchnęłam. Nie poddawał się, musiałam mu to przyznać. Małe pudełko zawierało złotą bransoletkę z wisiorkiem w kształcie serca. Droga, ale bez smaku. Zupełnie nie w moim stylu. Eryk nawet nie wiedział, jaką biżuterię lubię. Położyłam bransoletkę na stole i ułożyłam kwiaty w wazonie.
Mimo okoliczności nie chciałam wyrzucać kwiatów, ale nie zamierzałam też traktować tego gestu jako szczerej skruchy. Zbyt łatwo byłoby kupić przebaczenie drogimi prezentami. Następnego ranka spotkałam się z Janem w jego biurze, żeby omówić szczegóły planu finansowego. Pokazał mi tabelę, wykresy, obliczenia. Wszystko wyglądało imponująco i profesjonalnie. Jeśli będziemy postępować zgodnie z tym planem, wyjaśnił, wskazując jeden z wykresów, pani kapitał nie tylko zostanie zachowany, ale również wzrośnie, pomimo regularnych wypłat, które będzie pani otrzymywać. A co z inflacją? Zapytałam. Przez 40 lat pracy z podatkami nauczyłam się zadawać właściwe pytania. Jan uśmiechnął się, wyraźnie zadowolony z mojej wiedzy finansowej. Inflację uwzględniliśmy w naszych obliczeniach. Tutaj wskazał na inną tabelę, może pani zobaczyć prognozowany wzrost skorygowany o inflację. Pracowaliśmy jeszcze przez godzinę, po czym podpisałam kilka dokumentów, dając Janowi upoważnienie do rozpoczęcia realizacji planu, gdy tylko pieniądze wpłyną na moje konto. Po spotkaniu z doradcą finansowym poszłam na obiad do eleganckiej restauracji, po prostu dlatego, że mogłam sobie na to pozwolić. Zamówiłam homara i kieliszek drogiego wina, ciesząc się małymi przyjemnościami, które wcześniej były poza zasięgiem. Kiedy kończyłam obiad, mój telefon znowu zadzwonił. To był Eryk. Westchnęłam i nacisnęłam odrzuć. Minutę później przyszła wiadomość. Mamo, dostałaś kwiaty? Proszę, porozmawiajmy. Zrobię wszystko, co powiesz, tylko daj mi szansę. Nie odpowiedziałam. Jeszcze nie. Kiedy wróciłam do domu, wznowiłam poszukiwania domu. Tym razem rozszerzyłam obszar poszukiwań o Poznań, gdzie mieszkała Oliwia. Może warto mieć 2 domy. Jeden tutaj, blisko moich wnuków, a drugi w Poznaniu, blisko mojej córki. Z moimi nowymi zasobami finansowymi było to całkowicie możliwe. Wieczorem zadzwoniła Oliwia, żeby potwierdzić, że przylatuje w piątek zgodnie z planem. Opowiedziałam jej o prezencie Eryka. Próbuję kupić twoje przebaczenie, prychnęła. Typowe dla niego. Wiem, westchnęłam. Ale co mam zrobić? Nie mogę go ignorować wiecznie. Dlaczego nie? Jej głos był wyzywający. Ignorował cię latami, traktował jak służącą, a potem wyrzucił na ulicę. Dlaczego miałabyś dać mu kolejną szansę? Bo to mój syn, odpowiedziałam cicho. I dlatego, że jestem lepsza od niego. Oliwia zamilkła, potem westchnęła. Masz rację, mamo, zawsze byłaś lepsza od nas wszystkich. Ale obiecaj mi, że nie pozwolisz mu sobą manipulować. Obiecuję, powiedziałam stanowczo. Dużo wybaczyłam, ale niczego nie zapomniałam. Następne kilka dni spędziłam na przygotowaniach do przyjazdu Oliwii. Kupiłam artykuły spożywcze, zamówiłam dodatkowe meble, żeby było jej wygodnie i zrobiłam listę miejsc, które mogłyśmy razem odwiedzić. Eryk ciągle dzwonił i wysyłał SMS-y, ale ja nadal nie odbierałam. Czekałam, aż przyjedzie moja córka, żebyśmy mogły razem zdecydować, co robić dalej. W czwartek, dzień przed przyjazdem Oliwii, otrzymałam oficjalne powiadomienie z banku, że pieniądze zostały przelane na moje konto. 9 200 000 złotych po wszystkich podatkach i opłatach. Podszywałam się w liczby na ekranie mojego laptopa i wydawały mi się nierealne. Tyle pieniędzy. Wystarczająco na kilka żyć. Tyle możliwości, tyle wolności. Zadzwoniłam do Jana, żeby mu powiedzieć. Pogratulował mi i obiecał natychmiast rozpocząć realizację naszego planu finansowego. Potem skontaktowałam się z Weroniką, żeby przyspieszyć proces tworzenia funduszy powierniczych dla moich wnuków. Wieczorem usiadłam na balkonie, obserwując zachód słońca i myśląc o moim nowym życiu. Telefon zadzwonił, przerywając moje myśli. Ale tym razem to nie był Eryk. To był menadżer motelu pod Błękitnym Księżycem, w którym mieszkałam przed przeprowadzką do mieszkania. Pani Mario, zaczął. Przepraszam, że przeszkadzam, ale pani syn tu jest. Bardzo nalega, żeby panią zobaczyć. Powiedziałem mu, że pani wyjechała i nie zostawiła nowego adresu, ale on mi nie wierzy. Może mogłaby pani z nim porozmawiać? Westchnęłam. Eryk stawał się coraz bardziej natarczywy. Wkrótce zacząłby dzwonić do szpitali, a nawet na policję. Dziękuję za telefon, odpowiedziałam. Proszę mu powiedzieć, że wszystko w porządku, ale nie jestem gotowa do rozmowy. Jeśli będzie nalegał, ma pan pełne prawo zadzwonić po ochronę. W porządku, pani Mario, powiedział administrator z ulgą w głosie. Przekażę to. Po tym telefonie zdałam sobie sprawę, że nie mogę unikać Eryka w nieskończoność. Musiałam się z nim spotkać, postawić kropkę nad i ruszyć dalej.
Ale najpierw chciałam poczekać na przyjazd Oliwii, żeby omówić z nią moją strategię rozmowy. W piątek rano otrzymałam kolejną wiadomość od Eryka. Mamo, byłem w twoim motelu. Powiedzieli, że wyjechałaś. Martwię się. Proszę, daj znać, że wszystko w porządku. Albo zacznę dzwonić do szpitali. Postanowiłam odpowiedzieć krótko i zwięźle. Wszystko w porządku. Przeprowadziłam się. Nie martw się i nie szukaj mnie. Skontaktuję się z tobą, kiedy będę gotowa. Jego odpowiedź przyszła natychmiast. Dzięki Bogu. Tak bardzo się martwiłem. Kiedy możemy się spotkać? Dzieci tęsknią za tobą. Ja też. Nie odpowiedziałam. Zamiast tego pojechałam na lotnisko, żeby odebrać Oliwię. Jej samolot przylatywał o 13:00, a ja chciałam być tam wcześniej. Kiedy zobaczyłam moją córkę wychodzącą z hali przylotów, moje serce wypełniło się ciepłem. Wysoka, szczupła, z moimi rysami i osobowością. Zawsze była moją dumą i radością. Uścisnęłyśmy się tak mocno, jakbyśmy nie widziały się latami, chociaż minęło tylko kilka miesięcy. Mamo, wyglądasz niesamowicie! Wykrzyknęła, oglądając mnie. Promieniejesz. Pieniądze czynią cuda, uśmiechnęłam się. Nie, to nie pieniądze. Potrząsnęła głową. Wyglądasz na wolną, jakbyś zrzuciła ciężki ciężar. Miała rację. Pomimo całego bólu i upokorzenia, czułam się wolniejsza niż od lat. Koniec z zadowalaniem kaprysów Igi, koniec z znoszeniem pogardy Eryka, koniec z poczuciem, że nie pasuje. W drodze do domu opowiedziałam Oliwii o nękaniu Eryka, telefonach, wiadomościach, kwiatach, jego wizycie w motelu. Słuchała uważnie, od czasu do czasu przychając z oburzenia lub potrząsając głową. Nie podda się, dopóki nie dostanie tego, czego chce. Zawsze taki był, uparty do granic możliwości. Wiem, westchnęłam. Dlatego myślę, że muszę się z nim spotkać raz. Na moich warunkach. Postawić kropkę nad i ruszyć dalej. Jesteś pewna? Zmarszczyła brwi. Nie zasługuje na twoją uwagę. To nie dla niego, potrząsnęłam głową. To dla mnie, żeby zamknąć ten rozdział i iść dalej. I dla dzieci. Chcę móc je widywać bez ciągłego napięcia. Oliwia objęła mnie. Wesprze każdą twoją decyzję, mamo. Tylko nie pozwól mu znowu cię skrzywdzić. Nie pozwolę, odpowiedziałam stanowczo. Nigdy więcej. Oliwia odleciała 4 dni później. Spędziłyśmy ten czas planując przyszłość, oglądając domy, które znalazłam i po prostu ciesząc się swoim towarzystwem. Było w tym coś bardzo właściwego, że to moja córka, a nie mój syn, była przy mnie w tym przełomowym momencie mojego życia. Zanim odleciała, Oliwia pomogła mi zrobić listę rzeczy, które chciałam powiedzieć Erykowi. Siedziałyśmy w kuchni z filiżankami herbaty, a ja wymieniałam punkty, podczas gdy ona zapisywała je na kartce. Najważniejsze to nie dać się ponieść emocjom, powiedziała Oliwia, pisząc starannie. Trzymaj się faktów. Będzie próbował grać na twojej litości, wzbudzać poczucie winy, odwoływać się do twoich instynktów macierzyńskich. Nie ulegaj. Wiem, skinęłam głową. Już próbuje używać dzieci, żeby się do mnie dostać. Typowe dla niego, przychnęła. Ale pamiętaj, możesz utrzymywać relacje z wnukami bez wspierania jego. Miała rację i byłam jej wdzięczna za jej stanowcze, praktyczne wsparcie. W przeciwieństwie do wielu dzieci, Oliwia nigdy nie próbowała podejmować za mnie decyzji ani kontrolować moich działań, szanowała moją niezależność, nawet gdy się o mnie martwiła. Dzień po odlocie Oliwii postanowiłam, że nadszedł czas, by stawić czoła Erykowi. Wybrałam jego numer, czując jak serce wali mi w piersi. Odebrał po pierwszym dzwonku, jakby trzymał telefon, czekając na mój telefon. Mamo, jego głos brzmiał niepewnie, jakby nie mógł uwierzyć, że to naprawdę ja. Witaj, Eryku, powiedziałam, starając się, by mój głos był spokojny. Jestem gotowa się spotkać. Naprawdę? Zabrzmiał zachwycony. Kiedy? Gdzie? Mogę przyjechać natychmiast, gdziekolwiek chcesz. Nie tak szybko, zatrzymałam go. Umówię spotkanie na jutro o 14:00 w restauracji Srebrna Łyżka. Celowo wybrałam tę restaurację. Była droga, elegancka, z oddzielnymi lożami zapewniającymi prywatność. Miejsce, gdzie oboje bylibyśmy zmuszeni przestrzegać zasad savoir-vivre. Srebrna Łyżka? Zapytał zaskoczony. Ale to bardzo drogo. Skończyłam za niego. Tak, jest, zarezerwuję stolik na moje nazwisko. Dobrze, zgodził się szybko. 14:00, będę tam. I Eryk, dodałam, przyjdź sam, bez Igi i dzieci, to tylko między nami. Oczywiście, mamo, jego głos brzmiał uległe, cokolwiek powiesz.
Po rozmowie zadzwoniłam do restauracji i zarezerwowałam stolik dla dwojga. Potem resztę dnia spędziłam na mentalnych próbach tego, co chciałam powiedzieć synowi. Musiałam być stanowcza, ale sprawiedliwa, jasna, ale nie okrutna. Nie chciałam zniżać się do jego poziomu, nie chciałam go skrzywdzić tylko po to, by się zemścić. Chciałam tylko chronić siebie i iść dalej. Tego wieczoru długo wybierałam, co na siebie założyć. Zdecydowałam się na elegancki, kremowy kostium, drogi, ale nie krzykliwy. Uzupełniłam go prostymi perłowymi kolczykami, które Eryk dał mi na 30. rocznicę ślubu. Chciałam wyglądać pewnie i dostojnie, nie jak zagubiona staruszka, którą można zastraszyć lub zlitować się nad nią. Rano przed spotkaniem otrzymałam kolejną wiadomość od Eryka. Nie mogę się doczekać, żeby cię zobaczyć, mamo. Mam tyle do powiedzenia. Nie odpowiedziałam. Wkrótce porozmawiamy osobiście i wszystko zostanie powiedziane. Przybyłam do restauracji 15 minut przed wyznaczoną godziną. Kelnerka zaprowadziła mnie do naszego zarezerwowanego stolika. Przytulna loża w odległym rogu sali z widokiem na ogród. Zamówiłam herbatę i czekałam. Eryk przybył dokładnie o 14. Ani minuty wcześniej, ani minuty później. Zawsze był punktualny. Przynajmniej na to można było na nim polegać. Miał na sobie garnitur, wyraźnie nie nowy, ale dobrze dopasowany. Włosy miał starannie zaczesane, był gładko ogolony. Wyraźnie próbował zrobić dobre wrażenie. To było oczywiste. Kelnerka zaprowadziła go do mojego stolika. Eryk uśmiechnął się nerwowo, wyraźnie niepewny, jak mnie powitać. Uścisk, pocałunek w policzek, uścisk dłoni. W końcu po prostu skinął głową i usiadł naprzeciwko mnie. Mamo, zaczął, jego głos lekko drżał. Dziękuję, że zgodziłaś się na spotkanie. Wyglądasz pięknie. Dziękuję, Eryku, odpowiedziałam neutralnie. Kelner podszedł i złożyliśmy zamówienie. Wybrałam lekką sałatkę i wodę mineralną. Eryk wybrał stek i kieliszek wina. Kiedy kelner odszedł, zapanowała niezręczna cisza. Więc, powiedział w końcu Eryk, jak się masz, gdzie mieszkasz, martwiłem się. Mam się dobrze, przerwałam mu. Wynajęłam mieszkanie w ładnej okolicy, niedługo kupię dom. To wspaniale, próbował się uśmiechnąć. Tak się cieszę, że dobrze sobie radzisz po tym wszystkim, co się stało. Po tym, jak wyrzuciłeś mnie z domu w środku nocy, nie zamierzałam mu tego ułatwiać. Spuścił wzrok. Tak, po tym, mamo, chcę przeprosić. To, co zrobiłem, było niewybaczalne. Nie byłem sobą, byłem zły, zmęczony, ale to nie usprawiedliwienie. Zachowałem się okropnie i nie mam wymówki. Brzmiał szczerze, ale w jego oczach było coś, przebiegły blysk, który zdradzał jego prawdziwe motywy. Nie tyle żałował tego, co zrobił, ile żałował konsekwencje, utratę dostępu do moich pieniędzy. Dlaczego nie szukałeś mnie przez pierwsze 2 tygodnie? Zapytałam prosto z mostu. Dlaczego zacząłeś dzwonić tylko po tym, jak usłyszałeś o wygranej? Poruszył się niespokojnie na krześle. Ja myślałem, że nie będziesz chciała ze mną rozmawiać, że potrzebujesz czasu i nie wiedziałem, gdzie cię znaleźć. A potem nagle uniosłem brew. Nie, ale zająknął się. Wiadomość o wygranej, zdałem sobie sprawę, że muszę cię znaleźć, upewnić się, że wszystko w porządku, że nikt nie próbuje cię oszukać ani wykorzystać. Oprócz ciebie. To było stwierdzenie, nie pytanie. Skulił się, jakbym go uderzyła. Mamo, jeśli myślisz, że jestem tu dla pieniędzy, czy nie dlatego tu jesteś? Przerwałam. Bądź ze mną szczery, Eryku. Czy szukałbyś mnie tak desperacko, gdybym nie wygrała na loterii? Otworzył usta, żeby się kłócić, ale potem je zamknął i spuścił głowę. Szukałbym cię i tak, powiedział w końcu, ale może nie tak szybko i nie tak desperacko. Wstydzę się to przyznać, ale tak, wiadomość o wygranej była katalizatorem. Skinęłam głową, dziwnie zadowolona z jego szczerości. Przynajmniej teraz nie kłamał. Dzięki za szczerość, powiedziałam. To rzadkość w naszej relacji. Nasze jedzenie nadeszło i przez chwilę jedliśmy w milczeniu. Obserwowałam mojego syna, szukając oznak stresu. Spięte ramiona, nerwowe ruchy, unikające spojrzenie. Wyraźnie przygotowywał się na coś, zbierając się na odwagę. Mamo, powiedział w końcu, odkładając widelec. Wiem, że nawaliłem, wiem, że cię skrzywdziłem, ale jesteśmy rodziną. Czy rodziny nie wybaczają sobie nawzajem? Rodziny nie wyrzucają się na ulicę, odpowiedziałam spokojnie. Rodziny nie mówią sobie, jesteś nikomu niepotrzebna. Skulił się na własne słowa. Masz rację, nie zasługuję na twoje przebaczenie. Ale dzieci,
One nic nie zrobiły źle. Tęsknią za tobą. Hubert pyta codziennie, kiedy wrócisz. Weronika płacze w nocy. To był niski cios, żeby używać dzieci, żeby się do mnie dostać. Ale w jednym miał rację. Dzieci naprawdę nie były winne naszych problemów. Widywać się będę z dziećmi, powiedziałam łagodniej, ale na neutralnym gruncie, bez ciebie i Igi. Oczywiście, cokolwiek powiesz, zgodził się szybko. Będą szczęśliwe, widząc cię w jakiejkolwiek formie. Zapanowała cisza. Widziałam, jak zbiera się na odwagę przed następnym pytaniem. A co z nami? Zapytał w końcu. Czy jest jakaś szansa, że pewnego dnia będziesz mogła mi wybaczyć, że znowu będziemy rodziną? Spojrzałam na niego uważnie. W jego oczach była nadzieja, ale także kalkulacja. Nadal myślał o pieniądzach, o tym, jak odzyskać dostęp tego nieoczekiwanego bogactwa. Eryk, zaczęłam, ostrożnie dobierając słowa. Zawsze będę twoją matką, nic tego nie zmieni. Ale nasza relacja nigdy nie będzie taka sama. Zbyt wiele zostało powiedziane i zrobione. Niektórych rzeczy nie da się naprawić ani zapomnieć. Ale mamo, pozwól mi skończyć, podniosłam rękę, zatrzymując go. Podjęłam pewne decyzje i chcę, żebyś wiedział, jakie one są. Usiadł prosto, cała uwaga skupiona na mnie. Po pierwsze, wyprowadzam się z Piaseczna. Kupiłam dom w Poznaniu, niedaleko Oliwii i jej rodziny. To piękny dom z ogrodem, gdzie mogę zacząć nowe życie. Poznań? Zbladł? Ale to po drugiej stronie kraju. Tak, skinęłam głową. Muszę się zdystansować od bolesnych wspomnień. Spuścił wzrok, przyjmując cios. Rozumiem, mruknął, ale dzieci. Już ci powiedziałam, że będę się z nimi widywać. Mogą przyjeżdżać do mnie na wakacje. Oczywiście opłacę im bilety. Oczywiście, powtórzył. Po drugie, kontynuowałam, utworzyłam fundusze powiernicze dla wszystkich moich wnuków, twoich dzieci i dzieci Oliwii. Te fundusze pokryją ich edukację i inne potrzeby. Jego oczy zaświeciły się na wzmiany o pieniądzach. To bardzo hojne z twojej strony, mamo. Dzieci będą... Tylko dzieci same będą miały dostęp do tych funduszy, gdy osiągną pełnoletność, przerwałam. Do tego czasu fundusze będą zarządzane przez niezależnego powiernika, którego wyznaczyłam. Ani ty, ani Iga nie macie prawa wypłacać pieniędzy z tych kont. Jego twarz opadła. Ty nam nie ufasz, żebyśmy zarządzali pieniędzmi dla naszych własnych dzieci? Nie, odpowiedziałam po prostu. Nie ufam. Przelknął, wyraźnie powstrzymując oburzenie. Rozumiem, powiedział w końcu. To twoje pieniądze, twoja decyzja. Dokładnie, skinęłam głową. I ostatnia rzecz, powiedziałam. Wiem o twoich problemach finansowych, Eryku. O zaległych ratach kredytu hipotecznego, kartach kredytowych, długach. Spłacę je, co do grosza. Jego twarz rozjaśniła się. Naprawdę, mamo? Ale to wszystko, dokończyłam stanowczo. Żadnych więcej pieniędzy, żadnych regularnych wpłat, żadnych prezentów. Dam ci czystą kartę, ale od teraz odpowiadasz za swoje własne finanse. Jego uśmiech zniknął. Ja rozumiem, powiedział, próbując ukryć rozczarowanie, ale niezbyt skutecznie. Dziękuję za to, to bardzo hojne. To nie hojność, potrząsnęłam głową. To troska o moich wnuków. Nie chcę, żeby stracili dom, ani cierpieli z powodu twoich problemów finansowych. Skinął głową, akceptując moje słowa. Cóż, powiedział po chwili, kiedy wyjeżdżasz? W przyszłą środę, odpowiedziałam. Już załatwiłam firmę przeprowadzkową, żeby przetransportowała moje rzeczy. Tak szybko? Wyglądał na szczerze zmartwionego. Czy zobaczymy się, zanim wyjedziesz? Zawahałam się. Część mnie chciała powiedzieć nie, żeby zakończyć to wszystko tu i teraz, ale inna część, ta matczyna, nie mogła być tak okrutna. Tak, powiedziałam w końcu. Wpadnę, żeby pożegnać się z dziećmi we wtorek około 16:00, po szkole. Dziękuję. Wyglądał na szczerze wdzięcznego. Będą szczęśliwe, widząc cię. Obiad zakończył się w stosunkowo spokojnej atmosferze. Eryk opowiadał o dzieciach, ich sukcesach w szkole, planach na wakacje. Słuchałam, od czasu do czasu zadając pytania, ale utrzymując emocjonalny dystans. Nie było już ciepła, bliskości, która powinna być między matką a synem. Zbyt wiele się zmieniło. Zbyt wiele zostało utracone. Kiedy żegnaliśmy się przy wyjściu z restauracji, Eryk z wahaniem podszedł do mnie, jakby chciał mnie objąć. Pozwoliłam mu. Krótki, formalny uścisk, niczym nie przypominający ciepłych objęć, którymi kiedyś się dzieliliśmy. Do zobaczenia we wtorek, mamo, powiedział, odsuwając się. Dzięki za obiad i za wszystko inne. Do zobaczenia we wtorek, Eryku, odpowiedziałam, nie komentując jego podziękowań. Za co miałby mi dziękować? Za to, że nie zostawiłam go bez dachu nad głową?
Za to, że opiekowałam się jego dziećmi pomimo tego, co zrobił? To nie była szlachetność z mojej strony, tylko ludzkość. Patrzyłam, jak idzie do swojego samochodu, skulony, postarzały, rozczarowany. Część mnie czuła do niego litość, ale większość odczuwała tylko spokojną determinację, by iść dalej. Następne kilka dni upłynęły w wirze aktywności. Ostatnie przygotowania do przeprowadzki, pakowanie, pożegnanie z moimi nielicznymi znajomymi w Piasecznie. Czułam dziwną mieszankę emocji, smutek z powodu opuszczania miasta, w którym spędziłam większość życia, i ekscytację z powodu nowego początku, który mnie czekał. We wtorek, zgodnie z obietnicą, przybyłam do domu Eryka. To był pierwszy raz, kiedy tam wróciłam, odkąd wyrzucił mnie tamtej nocy. Dziwne uczucie déjà vu ogarnęło mnie, gdy zaparkowałam przy krawężniku. Wydawało się, że minęła wieczność, chociaż minęło zaledwie kilka tygodni. Eryk sam otworzył drzwi. Wyglądał na nerwowego, ale próbował się uśmiechnąć. Mamo, wejdź, powiedział. Dzieci na ciebie czekają, są takie podekscytowane. Weszłam do domu, czując się dziwnie odrętwiała. To już nie był mój dom. Byłam tu gościem, wizytorem z innego życia. Hubert i Weronika rzucili się na mnie jak małe huragany, obejmując mnie i wykrzykując: babcio, wróciłaś, tak bardzo za tobą tęskniłyśmy. Odwzajemniłam uścisk, czując, jak serce ściska mi się z miłości i żalu. Naprawdę będę za nimi tęsknić. Za ich śmiechem, za ich małymi sekretami, za naszymi wspólnymi zajęciami. Ja też za wami tęskniłam, moje skarby, powiedziałam, całując ich w czubki głów. Jak wyrosłyście w ciągu zaledwie kilku tygodni. Rozmieszały się, nie zdając sobie sprawy, że żartowałam tylko w połowie. Naprawdę wydawały się wyższe, starsze niż wtedy, kiedy ostatnio je widziałam. A może to moja percepcja się zmieniła. Iga stała z boku, obserwując nasze spotkanie z nieczytelnym wyrazem twarzy. Skinęłam jej głową, a ona skinęła w odpowiedź. Cichy rozejm dla dobra dzieci. Spędziłyśmy razem 2 godziny. Opowiedziałam dzieciom o moim nowym domu w Poznaniu i pokazałam im zdjęcia w telefonie. Obiecałam, że mogą przyjechać w wakacje, żeby zobaczyć ocean i pobawić się w dużym ogrodzie. Nie będziesz już z nami mieszkać? Zapytała Weronika. Jej mała twarz była poważna i zmartwiona. Nie, kochanie, odpowiedziałam łagodnie. Babcia będzie teraz mieszkać we własnym domu, ale będziemy się często widywać, obiecuję. Dlaczego przeprowadzasz się tak daleko? Zapytał Hubert, bardziej bezpośredni jak zawsze. Czy to dlatego, że tata kazał ci odejść? Zamarłam, nie wiedząc, jak odpowiedzieć. Eryk, który stał w drzwiach, zbladł. Po części, powiedziałam w końcu, postanawiając ich nie okłamać. Ale także dlatego, że chcę być bliżej cioci Oliwii i waszych kuzynów, a czasami dorośli potrzebują przestrzeń od siebie, nawet jeśli się kochają. Hubert skinął głową zamyślony, akceptując to wyjaśnienie. Weronika po prostu mocniej się do mnie przytuliła, jakby bała się, że zniknę w tej chwili. Kiedy nadszedł czas, dzieci nie chciały mnie puścić. Uczepiły się moich ramion, błagając, żebym została jeszcze chwilę. Tylko minutkę. Muszę iść, skarby, powiedziałam łagodnie. Jutro mam ważny dzień, ale wkrótce się zobaczymy. Obiecuję. W końcu z pomocą Igi, która wykazała się niespodziewanym taktem, sugerując, by dzieci pomogły jej przygotować specjalny deser, udało mi się pożegnać. Eryk odprowadził mnie do drzwi. Dziękuję, że przyszłaś, powiedział cicho. To wiele znaczy dla dzieci i dla mnie. Skinęłam głową, nie ufając mojemu głosowi. Pomimo wszystkiego, co się wydarzyło, część mnie nadal widziała w nim małego chłopca, którego tak bardzo kochałam. Żegnaj, Eryku, powiedziałam w końcu. Dbaj o dzieci i o siebie. To nie pożegnanie, mamo, powiedział. Zobaczymy się. Przywiozę dzieci latem, tak jak obiecałaś. Oczywiście, zgodziłam się, choć w głębi duszy wątpiłam, czy dotrzyma słowa. Jeśli chodzi o dotrzymywanie obietnic, Eryk rzadko był niezawodny. Odeszłam bez oglądania się za siebie. Łzy płynęły mi po policzkach, kiedy wsiadłam do samochodu, ale szybko je otarłam. To nie były łzy żalu, ale raczej łzy ulgi, jakby ciężki ciężar spadł mi z ramion. W środę rano przyjechała firma przeprowadzkowa. 3 silnych, młodych mężczyzn szybko i sprawnie załadowało moje rzeczy na ciężarówkę. Ostatni raz rozejrzałam się po mieszkaniu, które było moim domem przez te dziwne, burzliwe tygodnie. Tutaj płakałam z rozpaczy i śmiałam się z radości. Tutaj rozpoczynałam nowy rozdział w moim życiu. Przed wyjazdem wykonałam jeszcze jeden ważny telefon do banku. Potwierdziłam przelew pieniędzy na pełną spłatę jego kredytu hipotecznego i innych długów. Jak obiecałam, miał mieć czystą kartę, ale nic więcej.
Potem wsiadłam do mojego nowego samochodu, eleganckiego sedana, który kupiłam za gotówkę tydzień wcześniej i ruszyłam w drogę. Zdecydowałam się jechać, a nie lecieć, żeby móc cieszyć się podróżą, zobaczyć kraj i poczuć wolność otwartej drogi. Wyjeżdżając z Piaseczna, minęłam dom Eryka. Nie zatrzymałam się ani nie zatrąbiłam, tylko rzuciłam ostatnie spojrzenie. Dom wyglądał dokładnie tak samo, schludny i podmiejski, z przystrzyżonym trawnikiem i rowerami dziecięcymi na podjeździe. Ale dla mnie był symbolem mojego przeszłego życia, życia, w którym byłam zależna, w którym byłam ceniona tylko za usługi, które mogłam świadczyć. Teraz przede mną leżała nowa droga, dosłownie i w przenośni. Nie wiedziałam dokładnie, co mnie czeka w Poznaniu, poza ciepłym przyjęciem ze strony Oliwii i jej rodziny. Nie wiedziałam, jak potoczy się moje życie, jakie nowe radości i smutki przyniesie, ale wiedziałam jedno: nigdy nie pozwolę nikomu traktować mnie tak, jak traktował mnie Eryk. Zasługiwałam na coś lepszego, a teraz miałam środki, aby się o to upewnić. Włączyłam radio i nastroiłam się na stację z muzyką klasyczną. Dźwięki Mozarta wypełniły samochód, gdy wjeżdżałam na autostradę. Droga rozciągała się przede mną, prowadząc na zachód do nowego początku. Uśmiechnęłam się, czując dziwne poczucie spokoju i pewności siebie. W wieku 68 lat zaczynałam od nowa. I może teraz byłam na to naprawdę gotowa. Eryk został za mną, ze swoimi żalami, rozczarowaniem, świadomością, że niektórych czynów nie da się cofnąć. Niektórych słów nie da się zabrać z powrotem. Jesteś nikomu niepotrzebna, wynoś się. Te słowa na zawsze zmieniły naszą relację, ale też mnie wyzwoliły, pokazały mi prawdziwe oblicze mojego syna i zmusiły mnie do znalezienia siły, o której istnieniu nigdy nie wiedziałam. W lusterku wstecznym obserwowałam, jak Piaseczno staje się coraz mniejsze, aż w końcu zniknęło z pola widzenia. Nie oglądałam się za siebie. Moje życie było teraz przede mną i byłam na nie gotowa. Ze wszystkimi jego niepewnościami, ze wszystkimi jego możliwościami, wolna, niezależna i po raz pierwszy od dłuższego czasu naprawdę szczęśliwa.